Hi, my name is David, and today I've got a review of a book, Ukrainian Diary: How I'm Surviving During this War by Angelika Shalahina, probably in English. Let's get into it. Let's review it. Probably I should review this tiny book in English because Angelika is speaking Ukrainian, English, and Russian. But since all my viewers are Polish speakers, probably I will switch to Polish and will and will continue this review in Polish. I just want to notice that I'm currently reading her second book, Alive, and its subtitle is Personal Story About My Life in Donbass. And I saw that few days ago she did written third book, much bigger than those, the Book of Miracles, colorful with personal photos. Hope Never Dies. So probably I will review this as well. But now let's switch to Polish and continue this review. Okej, więc chyba będę już mówił po polsku. Nim do tego przejdziemy, to szybciutko wam pokażę tutaj przechwytywanie ekranu. Jakby od razu skojarzył mi się cytat sprzed 20 lat z filmu z Capotim, o Capotim, czyli You Will Be Stunned by Perry Smith, tym razem You Will Be Stunned by Angelika. Nie mam pojęcia, czy było to słychać, bo być może komputer albo mikrofon wycisza to, co puszcza sam komputer, bo to wszystko jest wpięte w jeden komputer. Nie jestem pewien. W każdym razie mam dla was krótką książkę pani Angeliki, bardziej kupowaną w formie cegiełki dla naszego sojusznika, czyli dla Ukrainy, niż jako, powiedzmy, książka z czysto walorów książkowych, bo autorka przeznacza wszystkie te środki na pomoc swoim ziomkom. Dobrze, no więc przejdźmy do recenzji. Standardowo recenzja będzie składała się z 3 części. W pierwszej opowiadam wam bez spoilerów o samej książce. W drugiej będę miał dla was troszkę cytacików i w trzeciej będę tą książkę oceniał w skali od 5 do 10 na 10. No więc sama książka ma dość dużą czcionkę, chyba tak samo dużą, tak jest, jak jej kolejna książka. Autorka opowiada o swoim życiu podczas wojny na Ukrainie. Zaczyna od 5 november, czyli od listopada do 16 czy do 17 grudnia, 19 grudnia. No i jest to książka pełna, coś mi zniknął fokus, no dobrze, muszę jakoś z tym żyć. Jest to książka pełna nadziei. Dobrze, nie będę bawił się i próbował odzyskać fokus i tak raczej większość z was po prostu słucha tych recenzji, a nie ich tutaj nie ogląda. Jest to książka pełna nadziei, jest to książka opowiadająca o trudach codziennego życia w takim, a nie innej sytuacji.
Mam dla was troszkę oczywiście cytatów, cała książka jest po angielsku. Many people ask me, what are your goals today? How do you live? Such a question can only be asked by a person who has never been inside this theater of the absurd. Guys, there are no goals, but one task is set: survival. Drugi cytat. As a person who lived in Donbass for more than 20 years and has spent quite a lot of time in western Ukraine and these days live in a central part, I would like to find positive aspects from my homeland, but unfortunately, I don't see them from the world absolutely. The human attitude is certainly one of the best in the western Ukraine. Kolejny cytat. Got sick. The feeling is not pleasant, but when there is such a rarity as the benefits of civilization, it becomes irrelevant. Lemon, honey, and warm tea will quickly fix the situation by tomorrow morning. Kolejny cytacik. Another oddity of mine appeared recently during mass rocket launches when for the first time more than 80 missiles were launched throughout Ukraine in several waves. I began to mentally communicate with my good, but of course already ex-friend from the Orc state, who for many years was like a brother to me, a brother in spirit, about whom I was almost everything and who always supported me. I have never felt his support for some time since the war began. Czyli to jest taki jednak problem, o którym myślę, że sporo się nie mówi, czyli właśnie, że tam było naprawdę wiele osób, które miały te kontakty z Rosjanami i się z nimi przyjaźniły. Więc jest to kolejny dramat tam na Ukrainie. No i ostatni cytat. Today I'm celebrating the day of the publication of my book, to jest jeszcze w środku, on Amazon. Before that, I showed notes from this diary to my friends on the social network, and many of them frantically recommended that I print it and make it available to others. Thanks to the several people who helped me in getting information about the possibility of publication a book and editing my annotation, I did it. It can't say that when with the publication of my diary, I'm waiting for something special. I don't wear pink colored glasses and perceive reality as it really is. But if I manage to earn at least a couple of dollars, then I will give all of money to armed force of Ukraine. Victory is the only thing that matters to each of us. Tutaj mamy jeszcze to podkreślone. Także jaka jest moja ocena tej książki? Myślę, że z czystym sumieniem daję jej 10 na 10, najwyższą możliwą notę. Moim zdaniem warto ją przeczytać, warto wspierać autorkę. Wrzucę oczywiście wszystkie linki pod filmem, gdzie gdzie można tą książkę przeczytać i kupić. Oczywiście zachęcam do kupna, najlepiej w formie papierowej. Serdecznie polecam, moim zdaniem zdecydowanie warto. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Chyba po prostu wam ją zarekomendować. Nie mogę za dużo o niej opowiadać, jest ładnie wydana. Format jest jaki jest, no ale wiadomo, że nie skupiamy się na zewnętrzu na ten moment. Także myślę, że nie mogę już nic więcej powiedzieć. Poza tym oczywiście, że wspieram Ukrainę, że w mojej zbiórce będziemy zbierać na dzieci na Ukrainie. No i co? No, sława Ukrainie, glory to the heroes.
and I hope that in 2026 it will end sooner or later. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć. I to wszystko, moje drogie i moi drodzy. Jeśli zaszczekacie jeszcze chwilę, dowiecie się, o co chodzi z Marfish Studiem Marka Malmana, a ja za chwilkę jeszcze opowiem wam o moim konkursie świątecznym. I to już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć moje drogie i moi drodzy. Witam was w filmie świątecznym, w którym to opowiem króciutko o naszej świątecznej akcji. Będę ten film dolepiał do pozostałych moich filmów, więc muszę się naprawdę streszczać. Mamy dwie nogi akcji, jak możecie zobaczyć tutaj. Jest tutaj pierwsza noga, lewa noga zielona, oddajmy cesarzowi i pomóżmy komuś na święta. Czyli lewa noga to pomóżmy komuś na święta i prawa noga oddajmy cesarzowi. Teraz włączę przechwytywanie ekranu, które mnie zasłoni. Akcja trwa od 1 grudnia do 17 grudnia. Już na ten moment możecie brać udział zarówno w rankingu zaproszeń na akcje, jak i w propozycjach akcji charytatywnych, jak i możecie już pisać opowiadania, które wylądują w naszej, że tak powiem, na naszym Discordzie i my będziemy z nich wybierać z 200 opowiadań, wybierzemy 50, które wygra rzeczy, które są w puli nagród do wygrania. Tutaj możecie zerknąć. Oprócz tego, poprzez wchodzenie na te linki możecie zbierać punkty, jeżeli inni ludzie będą was oznaczali w tych postach, bo to będzie znaczyło, że chcą, żebyście wygrali. I tutaj 5 osób może wygrać gwarantowane 5 pakietów książek, niezależnie od wygrywania tych pakietów w prawej nodze akcji. Prawa noga akcji tu jest opisana w obrazkach. Chodzi o napisanie opowiadania nie za pomocą AI, 4000 znaków ze spacjami. Więc króciutkie opowiadanie. Taka miniaturka. Oprócz tego są akcje charytatywne. Możecie na Instagramie i na YouTubie w dniach 15-17, ale możecie zacząć już to robić dzisiaj. Możecie wrzucać akcje na zrzutka.pl lub pomagam.pl, które waszym zdaniem są warte tego, byśmy je wsparli. I im więcej tam lajków zdobędziecie pod swoimi komentarzami, tym lepiej dla was i lepiej dla tej akcji. No i oprócz tego mamy cały regulamin konkursu do przeczytania. Mamy tutaj też infografikę taką ładniejszą i jeden film do obejrzenia. Oprócz tego mamy jeszcze najnowszy film ze szczegółami akcji. Możecie również do niego zajrzeć, jest trochę dłuższy, to jest takie poniżej 3 minut. Jeszcze będzie rolka na TikTok i Instagram. Zapraszam serdecznie. I to myślę, że już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji.
No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.